każdy pies ma inny odcisk nosa, inne uformowanie tych linii pupilarnych na nosie. To jest jak odcisk palca. Pierwsza nasza styczność z psami schroniskowymi była podczas projektu Pieskie Życie, który żeśmy właśnie w tym celu, aby pokazać, jak fajnie jest mieć psa, żeby promować tę adopcję też, przez to ten projekt właśnie wymyśliliśmy. I pojechaliśmy wtedy do schroniska w Białymstoku. Weszliśmy na teren schroniska i to, co mnie osobiście uderzyło w pierwszej chwili najbardziej, to było wszechobecne szczekanie. I to szczekanie było i radosne, i takie wołanie o uwagę. I to było coś bardzo mocnego z mojej perspektywy. I był to moment, w którym miałam do wyboru. Albo wychodzę i już tam nie wracam, bo po prostu nie dam rady, bo się rozpłaczę. Albo biorę głęboki oddech, uspokajam się, wyciszam i idę robić to, po co tam przyszło. Esta jest w schronisku dłużej, była już przede mną, długo przede mną, a gdy była wtedy z Azorkiem w parze i jest w schronisku od 2008 roku. No i były to psy, ona i Azorek, psy takie bardzo wycofane, dzikie, które nie znały człowieka, bo ogólnie kiedyś tutaj troszkę to inaczej wszystko wyglądało. I były to psy, które siedziały po prostu w budach, nie wychodziły, nie znały smyczy, nie znały ludzkiego dotyku. Także dzięki nam zrobiły duże postępy. No niestety nikt, ani Azorek, ani ona, pewnie nie znajdzie domu. Azorek niestety odszedł 2 lata temu. I Esta została sama. No ale jest to przykre jednak, że gdzieś tam te młode psy mają jakby jeszcze jakąś szansę, a te staruszki, niestety większość z nich odchodzi w schronisku. Cześć Justyna. Jak tam sytuacja z psiakami? A może któreś już grzeje swoje futrzate 4 literki? Nie, to jeszcze tak nie? szybko nie ma. Okej. Nie. Na Bielsk nas prowadzi? A pewnie będzie tam zaraz odbicie jakieś. Chciałem iść do Bermana. Wyszedł pinscher średni. Przez znajomych pojechaliśmy, wzięliśmy psa z dowodem. Jeszcze najsilniejszego samca z miotu, najbardziej rządzącego, nie? Pies tylko jedną osobę tolerował, mamę. Tata mogły być, a ja mogłem nie istnieć. Aston trafił w tamtym roku, był po prostu porzucony tutaj przy schronisku. Przygarnęła go pewna rodzina, ale niestety nie mogli się nim jakby opiekować i zgłosili tą sytuację do Urzędu Miasta. Urząd Miasta powiadomił nas i Aston jest w schronisku. Zebrałam się w sobie. I już później każda kolejna wizyta była właśnie poprzedzona tą myślą, że jedziesz tam po to, żeby im pomóc. To robisz swoją pracą. Twój smutek z powodu ich samotności, tak? Ich bezdomności, bo mają dom, będąc w schronisku, ale wiemy, że to jest taka namiastka, tak? Bo każdy pies
Każdy pies chciałby mieć po prostu własnego człowieka, własną Michał, własny spacer zawsze. Daj mi koczki tabletkę. Tam chyba powinna być połówka. I nie, może wodę trochę podgrzewasz? Czy jest ciepła? Z psami spędziłam całe dotychczasowe życie. Były, odkąd pamiętam, w moim domu rodzinnym psy. Wychowywałam przy psach, dorastałam przy psach. Pierwsza nasza styczność ze schroniskiem to była właśnie przy projekcie, bo tam w ramach zbiórki publicznej, którą zorganizowaliśmy, też przekazaliśmy na rzecz schroniska Ciapek w Hajnówce część darów. Mieliśmy jechać teraz do Hajnówki, do schroniska jeszcze przed Nowym Rokiem, ale tak się zdarzyło, że nasz pies się pochorował i musieliśmy przełożyć wszystkie inne plany. Cześć, ty młodziak jaki jestem chyba. Dzień dobry. Jaki Kto tu fajny do mnie piesek. przyszedł? Czy to z tobą się widziałam? Cześć, Jaki fajny kochanie. piesek. Ale jesteś cudak. Jak się O. nazywa? Aston? Martin? O, Ale O. fajny, taki labuś jaki trochę. labuzi, cześć. Boże. Oj, piesio, ty jaki łepek fajny do głaskania duży. O, jaki ty Pocałuj, jesteś. są cudowny. Boże, piękny. O, taki Fajnie, że piesiu, popatrzyłeś tak. na mnie, wiesz? No, widziałam cię, tak. Straszna przylepa. Widać, jak bardzo czeka, wyczekuje. No, mamy nadzieję, że ktoś dostrzeże i znajdzie dom. Ela, ta ruda piękność, trafiła też w tamtym roku po śmierci właściciela, który niestety był osobą samotną. Trafiła ze swoją koleżanką, że tak powiem, Balbiną. Balbina bardzo szybko znalazła dom, bo była małym, takim fajnym, kompaktowym psiakiem. No a Ela niestety czeka wciąż. I te oczy takie bursztynowe, co? Przypruszone siwizną już troszkę, ale fajny pies, mądry. Takie ma spojrzenie. 3 już, tak? 4, 5, 6, 7. Dobra. No i super! Hej, Maksiu! 8, 9, 10 i 11. 11. No i tak sporo, uważam, zrobiliśmy w tak No. krótkim czasie, tak na wariackich papierach. Jak ktoś szuka psa, znajdzie każdego. Małego, dużego, leniwego, hasającego, do każdych potrzeb. Jeżeli ktoś chce kanapowca, znajdzie sobie kanapowca. Jeśli ktoś chce psa na długie spacery, na bieganie, jeżdżenie rowerem, z pewnością znajdzie. Tam są psy, które po prostu czekają, aż się pojawi właściwy człowiek. Każdy musi, że tak powiem, jak już podejmie decyzję, że chce mieć psa, to może warto po prostu zajechać najpierw do schroniska i zobaczyć, bo być może, a jestem święcie przekonany, że znajdzie się pies, który będzie odpowiadał naszej sytuacji domowej, naszym potrzebom i tym samym możemy pomóc dla jednej żywej istoty.
Wiedzieliśmy, że jest schorowana, że ma chore nogi. Więc tym bardziej na zimę, bo to było w listopadzie jeszcze, zanim się tak zimno robiło. I stwierdziliśmy, że ciepły kąt to jak znalazł dla niej. Ile ona ma lat? Do końca nie wiadomo pewnie. 15, 14, 15. 15 ją wzięliśmy, tak mówili, że 15? 14. No i kto to wie, Trusia, co? Tak to jest z tymi wszystkimi psami. Dobre jest to, że nie wiesz, ile taki pies ma lat, bo nie odliczasz, kiedy potencjalnie może odejść. No ale jakby wiesz, że ten zegar cyka. Tak. Niestety. Tak to jest. No dla nas to jak myśmy decydowali się ją wziąć, no to właśnie ze względu na, żeby ta jej emerytura, te ostatnie lata były najlepsze. I tak sobie też jakby mówiliśmy, że no nie wiadomo, czy to będzie tydzień, czy miesiąc, czy dłużej, tak? Ale niech ma sobie dobry dom. Tak? W naszym schronisku do Listówka są te akcje, takie psacery kilka razy w roku i no ja zaproponowałam Bartoszowi, żeby iść na taki spacerek i nikt nie wybierał seniorów za bardzo. No, więc wybór trafił na Trusię. Jak poszliśmy z nią na spacer, to tak później przez miesiąc rozmawialiśmy o dziewczynie, że jej się należy dobry dom. I te zdjęcie, tak, jeszcze jak ze schroniska dostaliśmy zdjęcie, to wisiało w centralnym punkcie. Za każdym razem na to patrzyliśmy. Bardziej taka grafitowa, jakby nie czarna. No, taka i O, taka. O, taka była. Troszkę okryjemy ją. A zastanawia się Pani, ja mam na przykład takie czasami myśli, mając te swoje psy, gdzie w ogóle żyły, w jakich warunkach, nie? To jest takie... Zastanawiałam się i miałam jakby kilka teorii, ale chyba taka dla mnie najbliższa, że ona możliwe, że była bo ją znaleziono na Elewatorskiej, tam gdzie te firmy różne są, duże. I możliwe, że ona po prostu tam sobie żyła, mieszkała, była dokarmiana i... Ale widzicie, że się dużo posunęła w trakcie tego roku, czy tak? No raczej, no trochę tak, no to mówię, i trochę ta masa przeszkadza, ale mi się wydaje, że to też ten już brak stresu jakby tego schroniskowego spowodował, że jest jej dobrze. A mentalnie? Mentalnie jest o wiele lepiej. Tak? Wyostrzyła zmysły, żebracze. Tak, ale wzrok zupełnie inny. Pamiętasz, Bartosz, ona miała taki mętny wzrok, taki jak starsze, tak, te psiaki. A ona teraz wyraźnie widzi. To jest dziwne, ale tak jest. Tak? Trusia wszystkie pieski obszczykuje na spacerach. Tak? Ale jednego pieska ma takiego, w którym po prostu jest zakochana i jak go spotka, to się zachowuje, jakby miała, nie wiem, 2-3 latka. Ale to kawaler jest? Tamten kawaler, tak, i ona jest po prostu zauroczona nim. W sobie takiego Romeo znalazłam. I nawet starszej pani nie dadzą poromansować. Nie no, jak się spotkają, to ja nie zabraniam. Ale on oddzielnie wychodzą. Oddzielnie. Wychodzimy oddzielnie, bo ona ma tempo żółwie, a z kolei Rysio ciągnie i lubi biegać. No. Myszka. Nie
wiedziałam, jak to niesamowicie te emocje, psy ze schroniska, a pewnie i w szczególności te starsze, jak one niesamowicie się cieszą z tego domu, jak one kochają całym sercem. To jest po prostu nie do opisania ta radość. A już w ogóle adopcja takich starszych piesków to jest w ogóle coś pięknego. Z takiego smutasa stała się taka pozytywna. Halo? Dobry wieczór Pani Kasiu, z tej strony Marta. Ja dzwonię w sprawie sesji. Dobry wieczór Pani Marto. My się znamy, więc ja sobie pozwolę już się przypomnieć. Zgadza się. Była Kokę, pamiętam. Z moim psem, tak. Proszę powiedzieć, jaka sesja Panią interesuje? No z moimi bąbelkami. Okej, a coś więcej o bąbelkach? No trudne były początki w sumie z nim. Z Filipem jest dużo lżej, a ten w sumie nie wiadomo. Co jest najciekawsze, to do tej pory jak z nim wychodzimy i ktoś się ruszy w oknie, to po prostu zagląda w te okna, bo tam w tych raczkach zrzucano mu jedzenie z okien. Jak ktoś się tylko ruszy w oknie, to on zagląda tak uroczo i patrzy pewnie, czy w dalszym ciągu gdzieś tam pamięta te wyrzucane jedzenie przez okno. Ja myślę, że no dlatego gdzieś się może komuś zerwał, ale to był taki awanturnik. Parę nogawek ma poszarpanych na swoim koncie. Tak, niestety, no. To jest ta beczka soli, no i był taki nieprzewidywalny po prostu, bardzo gwałtowny i to było w nim najgorsze. Żebyśmy mieli sobie po imieniu. Dobra. Będzie nam wygodniej. Kasia. O Jezu, czekajcie, bo Filip ucieknie. Chodź Filip, już tak. Chodź Filipuś, chodź. Smycz. Bardzo niebezpiecznie potrafi się oplątać wokół małego palca. I w razie szarpnięcia nagłego, na które się nie jest duży pies pewnie. Coś ty. Tak, do kostki. Taki jak... tak. Nie mają oparcia na szkło. Tak? Stoimy. Co tam, piesku? Oj tam. Tego Filipka jest mi trochę historia znana. Leksiu, Filip! No, jak żył sobie na wsi, no jego właściciel zmarł. No i później ktoś z rodziny miał się zająć, ale się nie zajął. Nie widzę to. O. No i on tak przez dziko żył z suką ponad rok. Taki mały piesek poradził sobie i tak sobie żyli ponad rok. No i jakby płodny, jurny spod hajnówki okazał się Filipek i 2 mioty jej strzelił. No i go odłowiło schronisko, że tak powiem. Fifciu, boj się. Chodź, Fifecku. Chodź. Gdzie ty jesteś? My zajechaliśmy do tego schroniska i tak, ja tu stałam ze swoim Filipeckiem, a tu stał Łukaszek z Aleksiczkiem. I Filip, i Łukasz mówi, ja nie chcę tego psa, ja nie chcę drugiego psa, on jest jakiś chory, zobacz, ma coś z tymi tylnymi. A ten zaczął w ogóle szczekać na mnie, nie? Dostałam wiadro zimnej wody na głowę, odprowadziłam go potulnie, no ale jakby jęczałam dalej. Jak już... Zobaczmy jeszcze raz. Tak. I ja myślę, że to było dobre, że to się tak nie da za pierwszym razem jakby. Aleks jest u nas prawie 6 lat. Typowano go na 5-6. No ale w USG no to mówią, że już te jego podroby wyglądają jak u starszego psa. Raczej więc ma może 12-13, Filip raczej ma 8-10. 10. No. Wczoraj jak wyrabialiśmy mu paszport, więc jest obywatelem świata. I specjalnie powiedzieliśmy, że ma 8. Filip, dawaj. Zabłądziłeś? Chodź Filipek. Nie, to poczułem. Chodź Filipciu, chodź. No wiesz co? No te pieski ze schroniska
ciężko to opisać. Do tego, jak się nie przeżyje, to się tego jakby chyba nie zrozumie. Tak mi się wydaje. Jakby mają pieski właśnie czy od małego, czy gdzieś tak jakoś, no to jest zupełnie inne zachowanie tych piesków.